Po kilku tygodniach spędzonych w Afryce, czas na nowy etap tej podróży. Tym razem przenosimy się do Gujany Francuskiej, niewielkiego skrawka Francji położonego na północnym wybrzeżu Ameryki Południowej. To miejsce skrywa jednak mroczną historię, o której poza regionem wie niewiele osób. Przez dziesięciolecia działały tu kolonie karne, do których trafiali najgroźniejsi przestępcy i przeciwnicy polityczni z Francji. Go like this. This is the way here. If you turn around, you're gonna hurt you. Don't stay safe. If it hurt you, they cut your leg. At that time here, no tree, no shadow, only sand here. Tutaj było miejsce właśnie, gdzie osoba, która miała mieć ściętą głowę, jadła ostatni posiłek dokładnie tutaj, w tym miejscu, żeby patrzeć na gilotynę, która tutaj jest, wiecie, która tu była dokładnie przed nim. No i tutaj niby miał zjadać ostatni posiłek i już po prostu później na ścięcie głowy. Surowy klimat, choroby i brutalne warunki sprawiały, że dla wielu zesłańców była to podróż bez powrotu. W tym odcinku odwiedzimy miejsca związane z jedną z najbardziej ponurych kart historii Gujany Francuskiej. Stare ławki. Tutaj pewnie spali. No na pewno. Siemanko moi drodzy! Kolejny etap tej podróży. Kolejnym etapem jest Ameryka Południowa i Środkowa. Właśnie lecę najpierw do Paryża. Tam mam całonocną przesiadkę, przerwę. Mam nadzieję, że mi dadzą hotel. A później lecę do Cayenne, czyli do stolicy Gujany Francuskiej. No i siemanko, pozdrawiam z Cayenne, ze stolicy Gujany Francuskiej. Gujana Francuska jest to terytorium zamorskie Francji. Są tu wszystkie identyczne zasady jak we Francji. Jest to w ogóle jedyny teren Unii Europejskiej, kraju Unii Europejskiej zamorski, który leży na kontynencie. Lądem będę przemieszczał się do Surinamu, następnie do Gujany. Później polecę do Trinidad Tobago, czyli na wyspę. Później będzie Wenezuela. Później będzie Nicaragua, chyba tak? I później Haiti. Pada. Niedobrze, ale cieplutko jest. Na szczęście źle usłyszałem. Myślałem, że pomówił, że jest 18 stopni, jak lądowaliśmy, ale chyba jednak chodziło, że 28. No i tak, nie działa to żaden Grab, Uber ani Bolt. Także muszę wziąć normalną taksówkę, pojechać do miasta, tylko najpierw muszę jej wypłacić jakieś euro. Żadnej taksy na lotnisku, ale na szczęście jest jakiś autobus, który jedzie do centrum, także podjadę gdzie się da i później dalej będę kombinował. Ale leje bardzo niedobrze. No i tak, dojechałem do miasta. Na główny przystanek akurat dobrze się złożyło, bo jutro stąd do 5 rano wyjeżdżam. Nie żałuję. Jak jechałem przez to miasto, to serio nic się tu nie dzieje. Ogólnie samo miasto, no to jest mieszanka francuskich i afrykańskich wpływów. Jak widzicie, jak wyglądają budynki. No, trzeba przyznać, że wygląda jak na Karaibach. Francuzi tutaj kolonizowali oczywiście już od XVI wieku. Ale fakt, okazało się, że mam hotel w samym centrum właśnie Cayenne. To jest plac palmowy. Wieczorami podobno świetnie ożywa, jak tutaj pełno food trucków przyjeżdża. Fajnie sobie coś tam pojem ciekawego. To problem jest taki, że mam Airbnb. Nie ma jak się dobić do właściciela. Jeden pan mi podpowiedział, że gdzieś mam tutaj do baru przyjść i porozmawiać, ale nie wiem, czy dokładnie tu, czy tam z boku do sushi. Nie mam pojęcia. Myślałem, że to jakiś ważny budynek, a to hotel po prostu. Możecie zobaczyć flagę Unii Europejskiej, bo jesteśmy na terenie Unii Europejskiej. Francja i tak wygląda flaga Gujany Francuskiej. O! No prawie.
Do Gujany przyleciałem dlatego, że połączenia było najłatwiejsze. Gujana francuska to jest po prostu Francja. No. Fajnie zobaczyć. Wiem, że samo to miasto tutaj, Cayenne, nie jest za bardzo interesującym miejscem. Także pokażę Wam tylko parę miejsc. A jutro o 5 rano autobus mam. Jadę już do miasteczka pod granicą z Surinamem i tam jest bardzo ciekawe miejsce, w którym byli właśnie niewolnicy przetrzymywani. Mam tam już kogoś ustawionego, żeby Wam bardzo ciekawe informacje o tym powiedział. Pierwsza miejscówka, którą Wam pokażę, to jest Fort Peru. Piękny widok podobno z góry jest. Na ocean, na miasto. I to tutaj właśnie podobno narodziło się właśnie to miasto. Od tego fortu się wszystko zaczęło. Fortu obronnego. Fort Seyperu to jedno z najważniejszych historycznych miejsc w Cayenne, stolicy Gujany Francuskiej. Pierwsza fortyfikacja powstała tutaj już w 1643 roku na wzgórzu górującym nad miastem i ujściem rzeki Cayenna. Fort nazwano na cześć indyjskiego wodza Seyperu, od którego Francuzi kupili te tereny podczas zakładania swojej kolonii. Przez kolejne stulecia twierdza była wielokrotnie niszczona, zdobywana i odbudowywana przez Francuzów, Holendrów, Anglików oraz Portugalczyków. Do dziś zachowały się jedynie fragmenty dawnych umocnień, ale miejsce wciąż pozostaje symbolem narodzin Cayenny i kolonialnej historii regionu. Ze szczytu wzgórza rozciąga się jeden z najlepszych widoków na miasto, ocean i okoliczne wybrzeże. Cayenne jest oczywiście największym miastem Gujany Francuskiej. Żyje tu 60 000 ludzi, z czego w całym kraju, w całej Gujanie Francuskiej żyje 314 000. A co ciekawe, że 98% terytorium tego kraju to jest dżungla amazońska. Tak to jest, proszę Państwa. Dobra, idę do centrum zobaczyć, co tam się dzieje. Tutaj to stracony czas. No ale to nic, jakbym nie zobaczył, to bym nie wiedział. A co do tej dżungli, właśnie gujańskiej, amazońskiej, ale tutaj w Gujanie, to jest taka ciekawostka, że można spotkać tam bardzo ciekawe i duże z okazji zwierząt. Na przykład oczywiście anakonda, no to anakonda, to spoko, akurat w samolocie oglądałem jeszcze film Anakonda, to już podwójne skojarzenie, ale są też na przykład ogromne ptaszniki, które mają podobno rozpiętość 30 cm. No to pomyślcie sobie, nie jeden jakby zobaczył takiego pająka, no to ścikany w gacie. Jak byliśmy akurat w dżungli amazońskiej, to spotkaliśmy, na drzewach były ptaszniki, no nie były aż tak duże oczywiście, ale małe też nie były. Dobra, powiem Wam tak, jak nas coś tu nie zerze w nocy, to będzie cud, a dwa, jak nas tylko co lata nie zderzy, to też będzie cud. Skorpion. Coś co tam szama. Dodatkowo też piękne motyle tutaj podobno są, też ogromne. Powiem Wam, że naprawdę mam bardzo ochotę znowu pojechać do Amazonii, przepłynąć się Amazonką. No fajna przygoda to była, bardzo fajna. Tylko kolejnym razem na pewno na dłużej. Bo teraz troszkę byłem za krótko. Chciałem spróbować ayahuaski, niestety nie udało się, ponieważ trzeba tam na 2 tygodnie wtedy pojechać i całkowicie się zresetować. W ogóle w samolocie ze mną leciało, nie wiem, z 50 żołnierzy, pewnie z Legii Cudzoziemskiej, ponieważ wiem, że stacjonują tutaj właśnie w gujańskiej dżungli, ponieważ walczą z ludźmi, którzy z Brazylii nielegalnie poszukują złota. Futraki pomału się rozkładają, zaraz idę się przejść, zobaczyć co tam mają, chociaż jeszcze pewnie trzeba chwilę poczekać, ale no jak na razie to sam syf. Frytura, ostre fryty, burgery, jakieś syfiate. O, tam możecie zobaczyć po pierwsze ciekawy budynek, a po drugie tak właśnie wygląda flaga. Wiecie, tutaj Gujana Francuska ma mroczną przeszłość, no bo to była kiedyś kolonia karna. Głównie tutaj byli zrzucani
niewolnicy i więźniowie i były tutaj obozy karne. Była w ogóle też jedna taka najbardziej znana wyspa, która nazywa się Diabelską Wyspą. Tam 70 000 ludzi było zesłanych i tylko garstka podobno przeżyła. Bardzo ciężkie warunki życia, choroby tropikalne, mordercza praca. I stamtąd właśnie pochodzi jedna bardzo znana postać, czyli Papillon. Dzisiaj nawet sobie film jeszcze oglądam, żeby sobie przypomnieć. Nie oglądałem kiedyś, ale sobie dzisiaj chcę przypomnieć to jeszcze. No ale o tej całej historii właśnie jutro się troszkę więcej dowiecie. W każdym tym food trucku ten sam syf. I w każdym Chińczycy. Jetlag daje o sobie znać, bo 19 tutaj jest, czyli w mojej głowie 24, tak jakby w Polsce 5 godzin różnicy jest. I już mnie tak łamie, że szok. A to nawet dobrze, szybko pójdę spać, bo tak muszę 4:30 wstawać. Trzecia 50 pobudka była, no ale jeszcze o 20 usnąłem. No i teraz jest 4:45 i to właśnie na autobus. Mam nadzieję, że on naprawdę tam jest i że odjeżdża tak jak jest napisane. No jestem na przystanku. Nikogo tu nie ma, tylko bezdomni za przystankiem śpią. Tam jakiś autobus stoi, ale nie wiem czy to ten. Okej, o 5 nie jechał, jest 5:30 podjeżdża właśnie, czyli o 6 dopiero. Ale pięknie zielono, to jest wszędzie dookoła. Chciałbym tylko zdementować jedną rzecz, którą wczoraj powiedziałem, że 98% tego kraju, ta Amazonia, poczytałem trochę więcej, bo coś mi się nie zgadzało. Mówię, no kurde, no trochę za dużo. I różne źródła różnie podają. Niektóre, że 90, niektóre, że 93, inne 98. Także zatrzymajmy się przy tym, że powyżej 90. Podróż nawet spoko mija. Fajnie mieliśmy przed chwilą przerwę na coś do zjedzenia, na kawkę. Ale przyznam szczerze, że się wleczę, bo normalnie nawigacja pokazuje, że samochodem powinno się jechać 3,5 godziny. A oni tu mają ustalone, że niby 5. Co mi nie pasuje, bo się mogę spóźnić do obozu karnego. Mamy krótką przerwę. Możecie zobaczyć pomnik Indian, pewnie którzy zamieszkiwali te regiony. Zanim przypłynęli Francuzi tutaj, no to byli tu Indianie. Dość sporo walczyli ze sobą. Mega się nie mogę doczekać, aż odwiedzę ten obóz. Jeszcze sprawdziłem, że ta właśnie Devil Island, ta, na którą tam najwięcej, ci najgorsi trafiali, 70 000 ludzi, którzy tam trafili i garstka przeżyła. Niestety tam nie dopłynę, ona jest w innej części, ale będę w obozie karnym, tym głównym, gdzie trafiali wszyscy więźniowie, którzy tutaj byli zsyłani. Tam statki dopływały na początku tam, bo tam był taki obóz, który rozmieszczał ich później dalej, taki przejściowy. I będę jeszcze prawdopodobnie na wyspie Trędowatych, gdzie właśnie jak ktoś zachorował na trąd, to ich tam zsyłali. Teraz zrobili z tego taką atrakcję turystyczną, ale też fajnie będzie to odwiedzić. No i dojechałem, idę teraz jeszcze do biura, mam parę minut tam z buta. Po drodze mam nadzieję, że jeszcze kupię coś do przekąszenia, bo nie ukrywam, że jestem trochę głodny. No w tym biurze mają mi załatwić angielskojęzycznego przewodnika po tym obozie, o tym więzieniu, kolonii karnej. No, wszystkie nazwy są prawidłowe w sumie. No i to jest drugie największe miasto w Gujanie Francuskiej. No i chyba ze względu na jego historię, właśnie dlatego, że tutaj byli zsyłani wszyscy ci więźniowie, to było najbardziej takie znane. Sąd chyba, mi się wydaje, Palace de Justice, może być. No i tutaj jest ten obóz, tylko na początku muszę iść do biura, które załatwia wejście. Tutaj jesteśmy nad rzeką Maroni.
W ogóle to miasto ma świetne położenie strategiczne, biznesowe, podobno dlatego bardzo szybko się rozwija. Tam jak zobaczycie taką wysepkę, to tak naprawdę to nie jest wyspa, tylko tam się rozbił kiedyś statek. To jest wrak statku, który został pochłonięty przez naturę. Po drugiej stronie już Surinam. Ten statek, który się rozbił, to był brytyjski statek, nazywał się Edith Cavell w latach 20. Osia na mieliźnie, no i tak już został. W latach 20. XX wieku. Dobra, wbijam. Tak w ogóle, jak tutaj przyjedziecie, tutaj jest kamp, ale w tym budynku jest Touristic Center, czyli biuro turystyczne, gdzie trzeba kupić bilet, który kosztuje 8 euro za wejście. La Camp de la Transportation. No i mam tam wejść i czekać na przewodnika. Tylko o 9:30 i o 11:00 jest angielskojęzyczny przewodnik. Także pamiętajcie też o tym, bo to ważne dość. Chyba że znacie francuski. Dobra, gdzieś tutaj mam czekać. Kurde, powiem wam, że czuć tu taką złą energię w tym miejscu. Wiem, że może dla niektórych jest głupie, ale tu setki tysięcy, nie wiem czy setki tysięcy, ale na pewno dziesiątki tysięcy ludzi zginęły. Tutaj w okolicach kampu docierały wszystkie statki z więźniami i tu się zaczynało ich piekło. Większość nigdy nie wróciła do Francji. Większość, taka naprawdę większość. Zasada była jedna. Jak więzień miał od 5 do 7 lat, to tyle siedział zamknięty w obozie, w pracy i tak dalej. Przeważnie nie przeżywał nawet tego, umierał wcześniej, ale jeśli udało mu się przeżyć, to po wyjściu z więzienia drugie tyle musiał spędzić w Gujanie Francuskiej na wolności i dopiero później mógł myśleć o powrocie do Europy, gdzie to się przeważnie nie działo oczywiście. Ale jeśli się dostało około 8 lat lub więcej wyroku, taka osoba była już totalnie zbanowana, totalnie na powrót, musiała resztę życia spędzić w Gujanie Francuskiej, no i tak naprawdę też nie przeżywała, bo no, nie da się przeżyć, jeśli nie dostaniecie pracy, nie macie z czego żyć. No i w ogóle wyobraźcie sobie też, co się musiało dziać na tej ulicy. Chociaż myślę, że po takim czymś, co oni przeżywali tutaj, nikt raczej przestępstw nie chciał popełniać. No i też były oczywiście 3 podgrupy takie, na które byli dzieleni więźniowie, jacyś więźniowie politycznie, jacyś tacy takie lokalne wirażki, które po prostu były jakimiś recydywistami i wysłali ich tutaj i też nie mieli prawa już powrotu, bo zostawali uznawani za chorych we Francji i Francja nie chciała ich więcej, także musieli zostać tu wysłani i tu zostawali. No i oczywiście byli też mordercy, złodzieje, ludzie, którzy trafiali od razu do obozów pracy, do tej najcięższej pracy lub na wyspę właśnie Devil's Island, z której już nie wracali. Nie wiem, czy to jest dokładnie ten plac, czy jeszcze jest jeden tutaj, ale wtedy, jak te kolonia tutaj działają, to na samym środku stała taka wielka giliotyna, która wyglądała po prostu jak maszynka do cygar. No i osoby, które dopuściły się morderstwa wewnątrz tutaj więzienia, miały ścinane głowy. Here we are in Saint Laurent, was made by the convict. And this district was divided in 3 areas. Third one here for the convict. In downtown, for who finished them in sentence. And a part administration. Okay. Couple of buildings here. Behind a few, this building is what's a clinic. You run over there, God office became today library. We see in France, bibliothèque municipale Isaac Baron from Poland, original as a criminal. Over here, 3-room building in the middle, the kitchen with their own food. That part, it was examination room, like we did in Second World War. They had a doctor in Italy, Mr. Zalambroso. And he said, if someone had is like this, it's a criminal. Yeah. Head behind,
Skimmer, Lombroso ID. The other part is the church. The building at the back is the toilet. Behind the toilet, we wash them clothes. Wash them clothes once a month, then skin once a week. That part you see a couple of buildings, 12. 12 billion, yeah? How many people was here at the same time? In the same time, 1,500 people 1,500, yeah? in 12 buildings. Okay. How many people survive? Like, okay, because 600. okay, like half of this, yeah? But they never come back to France, yeah? They No, stay here? They stay there and die Guyana. here. Okay. What they do after when they finish? In sentence here, Yeah, in the no work, no money. Staying downtown or something in Kelbergard to start again here. Okay, because there was a big problem with the crime and everything. Sure. Yeah, no, yeah, sure. They don't have money for living. No money, no work, no home. They became homeless. Okay. What's the number of the people when they come here from the France all together? 70,000 for 1 century. 7,000. Yeah. Okay. I think. century. Okay. I think the 17,000 like on the Devil Island, but there was not And all the, together. the political convict. Okay. Criminal, pickpocket over here. Bibliothèque, Bibliothèque. the library. Municipal, Isaac Baron. It's a mango tree. Also original. Came the first time here, after the pot in our right hand, they go in this wall, behind a few, to go inside, outside, they take them clothes. They give them 2 pair of clothes for 2 years. Wash them clothes once a month, them skin once a week. Come over here. Now, sir, welcome in the prison, of the prison, for the bad guys. You're welcome. Wow. It's a God office. Bad girl. Here was a God office. The roof like over there. We call them from the roof Bardo. Wood, local wood here. Any question? Over the second room, you're welcome. Girls, over here. Here we are where the God put new clothes. And this is what the convict called with the nickname Puss Puss. Why Puss Puss? The only engine was the hand of the convict. That means they had to push this little God upstairs to go somewhere. In that time, they had 30 camps in France Guyana and 15 here. To go somewhere is a possibility. They pushed it from 1889 till 1946. They called a camp with the nickname the Camp of the Dead, nailed to manna. In that camp, they worked outside in the forest without clothes, I mean skin, no clothes. And the death was by the convict 16%. Before you go to that camp, they weigh you. If you weighed maybe perhaps 60 kilo, go to that camp, you survived. You came back, maybe weighed 20 kilo. 20. Sure. How is possible? No possible. Oh. This is the last, and the card is the nickname Puss Puss. The last Puss Puss original. Door, also original door, made by the convict. Any questions, sir? Over here. Here we are in a God place. Upstairs, you see over on the wall, inscription in French, inscription. It's right in French here, habillement. Where they put new clothes. Upstairs there you see 10 color different. 12 over there. Behind upstairs. Why? Every 4 years, the convict paint again the wall. Very clean here. This is clay with color, wood shackle. You see behind you decoration original over here. Decoration. That part decoration, original decoration. I saw upstairs behind a few decoration.
We scratch the wall, and we find the word inside upstairs here in France, transporté. It's made from France to the convict. In 1 century, they bring here 70,000 convicts. And they have 5 categories. The first one, maybe you know about Dreyfus, Devil's Island. They are about 301 century. The second one, criminal, 54,000 1 century. Second one, pickpocket over there, 70,000. This part who freedom in sentence, staying downtown, no work, homeless, something wrong, can't bother God, but at the back to start again. Something wrong again, in our right hand, start again. This part 2, downstairs there. After 3 months alone in the room, you go in the courtroom. And day 4, they had 3 punishment principles. The first one, they have a cell inside dark. They call in French cachot. Inside the darkness for 3 months. Second punishment principle, without roof. And the last one, guillotine. Any question? Over here. And right here in France, quartier spécial. It's original. For death penalty. You don't know about the cell? 8919. Number original. Come over here. Attention, take care of yourself here. Tutaj są właśnie te cele, możecie zobaczyć jak wyglądają. You go to cell 93, number also original. Come inside, standing here in front of me, standing here. Turn to me. This is the bed frame, original bed frame. They put a hole in the wall for the mosquito net, but they don't have. I need to show you. The doors stay closed. At night, the windows closed. Stay here for 3 months or alone. After 3 months, guillotine. They know that, but they don't know when. That's why I won't write on the floor here. Adieu, mama. That's mean goodbye, mom. Because you're gonna die, but you don't know when. When the God sees, the God punish him. Why? He destroy the floor. After punishment, guillotine. That's original. For sure. Sure, original. In the middle here, 2 guard officers in the middle here. It's not to play football, it's for hanging them close, not for the convict. But it's original real. Come and see water well, original water well. 4-meter deep water well, spring water, drink water today no more. It was drink water at that time. Look at the cut the neck. Not 50 meters. One time they cut 3 men head over there. And the blood on the ground. If it's raining hard, you go inside, it's drink water. We see it today, blood wine. You want a cup of water? Do you want a cup of water? Why not? Spring water. No, thank you. You're welcome. That's so original. A French movie. A Frenchman they call Guillaume Cesnek. They say in 1927 he killed a man they call Pierre Quemener in France. But they don't find a dead body. Being Cesnek from 20 years innocent. Oh, sorry. I have one question. Because there was so many dead body here. Yes. What they doing with this? The body, you have the grief. They burn or? Yeah, and the grief. Okay. Yeah. But in Devil's Island for the shark. Ah, yeah. Yes, no grave for them. Sometimes they had in the river, the dead body alone in the grave. Okay. Roof had made for the movie, so the door make for the movie. Double door. Come and take a look over here. The Yeah, double because door. they look like not very old. No, make for the movie. Yeah. You don't take. Not original. And you see over here, door, double door. Very strong door.
And inside, they make the bed for the movie and the pillow. But for the punishment, they just the stuff in the shackle on your leg 3 days without food, no drink of water, pee on your bed, also sit on your bed. It's the bed. Not original. Make for the movie. The pillow, small tie, and a tall person. Like, This is for the punishment. The just the stuff in the shackle on your leg. Want to try? Sit down, please. I'm gonna try. Okay. And your head on the pillow. Wait a minute. Wait a minute. It's this wood. It's not pillow. That's the way here. and how many days like this? 3 months inside here. 3 months. Wait a minute. Where you going? Okay. So, if you stay here 3 months, do something wrong, I'm going to punish you. For the punishment, this is the justice stuff original. The shock original. I lift it up. They put the pen here that and escape from here. It's original. The shackle original, it weight more than 2 kilos. And go on your leg, both of your ankle like this, or downstairs like this, upstairs or downstairs. Upstairs and downstairs. Your leg, your left leg go here. Why, a little bit more to me? Why your left leg? If your left leg with the shackle, you cannot put the bucket downstairs. If you're right, your left on the floor. But it's pushing into the bucket. You go like this. That's the way here. If you turn around, you're gonna hurt you downstairs here. If it hurts you, they cut your leg. And that time here, no tree, no shadow, only sand here. This mango tree. Now, that was the first area. Second area over here, who sleep at night and work during the day. In your right hand over here, you see the number 3, original, the third area. Okay? In that time, only sand here. Now, in the middle here, 2 steps for the garden, the convict. The mark upstairs for the roof. You have the roof, like that part of the roof, like that part where we are, roof from wood. And the middle here, 2 guard office in the middle here, to work here during the day. After the 2 guard office, in our right and left hand, the 2-4 area. This part here, the 2-4 area. That's mean the first area, second area, third one, the 2-4 in our right and left hand. This part above of the door is the number 37, number original number 37. You have 28 and 40, 41. In the middle here, the second place of the guillotine. Oh, there was not only one, there was more, yeah? 2 plus 1 guillotine. Oh, okay. Yeah. It happened here like over there. It's also original. It happened here. This is original. Guillotine in the middle here. Box for the hand here. 3-room building. The kitchen. Where they took them last meal in front of the guillotine. We say today they can't not eat. In front of the dead. But they say, if you die here, you're free. Yeah. For the punishment. For the guillotine. But not inside somewhere here. God tried it. It happened here. Bring him here. You're going to say, I don't want to die. Help me. Hand on his waist. Lift it up. Bend it. Shabak. Head to the basket. Take the basket at the door. Over there. Over the water tour over there. And that's what happened here, sir. Tutaj To gotowali, to była cook kuchnia. his food, yes. They had 6 oven like this here. Look the mark of the oven here. 6 oven, just like this. If they light the 6 oven, the heat inside the wall, the heat inside. Okay, what was the main thing what they eating here? Sometimes rice like this, greens, and meat like this. Okay. Imagine to make a food for 2,000 people every day. 2,000 people. A lot of work. When the food finished,
Come and take a look here. They push the furthest part. It's mail over here. Get over here. They put the mail. Who's in your room. Tutaj było miejsce właśnie, gdzie osoba, która miała mieć ściętą głowę, jadła ostatni posiłek, dokładnie tutaj, w tym miejscu, żeby patrzeć na gilotynę, która tutaj jest, wiecie, która tu była dokładnie przed nim. No i tutaj niby miał zjadać ostatni posiłek i już po prostu później na ścięcie głowy. Of the cell 47, 47. number original. Inside, in your left hand, there is 4 bed frame. The 2 in the middle, on the floor. Maybe something there for you. Just to go ahead and take a look. 47 to właśnie chyba ta, w której był papilon. No, dokładnie, napisane na ziemi. Chociaż słyszałem, że ludzie to podważają, że to jest oryginał. Some people say it's not true, it's not original. It's true, it's original. Is it original? He writes his nickname twice. Look. Come, I'm going to show you. The one in the middle of the Over there, yeah. Yeah, another one in the middle, the small one. Okay. Yes, very well here. And he came back with the newspaper parliament. He read the biggest one. How long he stay here? He stayed 3 months like the other one. 3 months. But he yeah. stayed 11 months in French Guyana. Where he stayed 3 months every 11 years in French Guyana. Yeah. Okay. Suck on your leg. You have to tell me why. 3 days. Why papillon? Yeah, 3 days. I asked you the question. You got to give me the answer. No, I think about the butterfly on the That's chest. true, but not the answer. Okay, I don't know. You have to tell me. Well, come in the banyo. You have to explain me. The answer is, in a time in Paris, they called the pimp night butterfly. He was a pimp. He was a pimp. Sure, Really? sure. The pimp, I didn't know about this. yes. The pimp had a tattoo of butterfly in his bosom. As somebody says, the pimp. And now you feel like a butterfly. The pimp. Now, in 1 century, they brought in French Guyana 70,000 convicts. Only 600 go back in France. Not by them own, by the Salvation Army. That was before and after the Second World War. In 1 century, 60% start escape from here. But to go where? They had in the time bounty hunter. And they pay them 50 francs, cash back, bring me here. The goal of these two was, if you finish here, you get married. A few men is still in jail. How? Go to the church. They will tell you, came back after 3 days. When he go after the church, you see the girl standing in the podium, you can go and choose how you want. If she say yes, you're married, she's free. If she say no, stay in the jail. She You say gotta no, say- yeah, you gotta say yes. No other choice. The first mate was in 1859, but it is not still wrong. Why? In town, no work, no money, no home. Baby go to something wrong, get by the God. But over there, start again, she came back to the church. Today, there's no more convict. The last female she named was Mary Bartet. She came here in 1889. She met a man from North Africa, Mr. Lakdar Ben Youssef. And she died at the hospital in 1938. The last man, his name was Charles Brunier. He died in 2008. Today, no more. And the last one, Mr. Lamion. And now you feel like a butterfly, sir. Książka And that wpisów. was Bardzo That's ciekawa was in historia the tego fact. miejsca przewodnik, bardzo profesjonalny. For the second Dziękuję year. podróży wojownika. In every building, how many people stay? 100 in one building. 50 upstairs, 50 downstairs. Okay, that make more space, of course. But they still sleeping like on the ground, like Like what you see inside here. No, Yeah. we can go see inside. There's something, I or- think it's open. This one is, I think it's open. Ask my friend this part. Maybe it's open upstairs. I don't know. I'm not sure. Okay, no problem. But they put in 12 building, 1,500 convict. How they going to the Davis Island. Davis Island. With a boat. in the boat? Yeah, Okay, with the boat, just yeah. a small boat, yeah. Not so big. Yes. But the political convict, they are
to the Devil's Island. Okay. Come in From a the pickpocket Devil Google. Island, never come back. Yeah. Yeah, Only but few people. After 3 months, if you survive, you come back here. Ah, okay. They're going to Devil's Island Yeah, only yeah. for 3 months. Yeah, not for- not like just for the all time. Sometimes more than that, but it's in 3 months. But it's true the Papillons there as well or no? Sure, yeah, it was there. Is that true? Yeah. Here before, after in the forest, out the forest, in the island Okay. And why he going there? for the punishment. Okay. Yes, for the punishment. Pokażę wam coś ciekawego. To były mundury, jakie strażnicy tutaj nosili. O, tam widać więźniów na statku, którzy tutaj przypływają. Karty więźniów. Takie mieli ubrania. To jest kawałek właśnie tego biało-różowe pasy. Tak wyglądała ta gilotyna. Były takie dwie. Tutaj kładli cyk psz, i głowa odcięta. Pewnie nie zgadniecie, do czego to służyło. Więźniowie, wiadomo, mieli pieniądze. Za różne rzeczy trzeba było gdzieś tu przekupywać ludzi. I robili sobie takie czopki. Tutaj. Chowali tam pieniądze i chowali je w tyłkach. No i tu szła główna droga i wszędzie po bokach cele. No i tak, jedna część zwiedzenia za mną. Teraz pójdę nad rzekę, znajdę gościa z łódką i będę chciał, żeby wziął mnie na Wyspę Trędowatych. Tak było nazywane to miejsce. Jeśli tutaj ktoś zachorował na trąd, jakąś inną groźną chorobę lub w innych miejscach, tam wszystkich zwozili. Znaczy brali na łodzie i tam ci ludzie byli przetrzymywani. Nie było na tej wyspie strażników, ponieważ no wiadomo, każdy strażnik bał się, że zachoruje. Jak dostarczali im jedzenie, no bo dawali im jedzenie, to strażnicy podpływali tylko, wyrzucali jedzenie i od razu odpływali, żeby nie mieć z nimi kompletnie kontaktu. Aha, jest lekki problem. Zakaz kąpieli, ludzie się kąpią, ale dobra. Ich sprawa w takiej brązowej wodzie, fuj. Ale tutaj miały stać łódki, które mi miały zabrać na Wyspę Trędowatych i nie ma ich. Kurde, niedobrze. Ciekawe, czy teraz jakoś przypłynie w ogóle. Kurde, co ja zrobić? Nie wiem, czy tu stać i tracić czas, bo dzisiaj jeszcze muszę przekroczyć granicę, mam dość daleko do stolicy Surinamu. No i tak jeszcze później za kamerą zapytałem pana przewodnika, ile osób tak naprawdę wróciło już do Francji stąd. To mówi, że to po niby zamknięciu wszystkiego i tak dalej 600 osób wróciło. Pomyślcie sobie, z 70 000 600 wróciło, ale i tak zostali osadzeni w więzieniu francuskim. No dobra, okazało się, że na wyspę nie popłynę, bo jest zamknięta, bo coś tam robią. Nie wiem. Bo tak panie po francusku gadają między sobą i tak półsłówkami tylko odpowiadały po angielsku. No ale z tego co powiedziałem, no po prostu jest zamknięta. A tutaj też wygląda jakby jakiś obóz był. No i tak, ten statek to jest prawdziwy statek. Został fajnie przerobiona restauracja, ale to był taki dwumasztowiec, który płynął tutaj z załadunkiem, miał katastrofę, osiadł i przerobili go na restaurację. Genialny pomysł. Tak, dokładnie, Ile de Quarantaine jest dokładnie tutaj. I widziałem, że stamtąd odpływała jakaś łódka, czyli pani mnie to chyba oszukała. Ale to nic, skoro tak, to widziałem tutaj po drodze bardzo dużo łódek. I jak zjem sobie obiad, to podejdę i zapytam jeszcze raz. Bo nie ukrywam, że chciałem tam jechać, bardzo zobaczyć to. Okej, kelner mi potwierdził, że wyspa jest otwarta, także na 100% jadę jak tylko zjem. Znaczy płynę. No i tutaj jest ta rybka. Filet z ziemniaczkami, surówką. To jest typowo ryba, która występuje tutaj w rzece.
Patrzę na kolor tej rzeki, to nie jestem zbyt zadowolony, ale była bardzo polecana. Także musiałem spróbować. Jedzenie było wyjątkowo pyszne, naprawdę. Mega, mega dobre. No i teraz mam 20 minut gdzieś mniej więcej z buta, żeby dojść do portu, gdzie były łódki. Spróbować się z kimś dogadać, żeby mnie tam wziął i później na granicę. Okej, biorę łódkę i płynę na wyspę. Udało się ogarnąć 2 strony za 10 euro. Później jeszcze zagadam może z nimi, żeby mnie przywieźli drugą stronę granicy, ale w sumie widzę, że tam jakiś prom jest, tylko nie wiem, której pływają. Ale widzę, że łódki na drugą stronę cały czas kursują. No i przed państwem Wyspa Trędowatych. No i pomyślcie sobie, jak to wyglądało. Tam na wyspie ci wszyscy chorzy, strażnicy, że no musieli im jedzenie jakoś dostarczać, to podpływali tylko łodzią, rzucali jedzenie na plażę i uciekali jak najszybciej. Oczywiście w tym czasie nikt się nawet nie mógł zbliżać, no bo pewnie by go zastrzelili, jakby się tylko zbliżył. I tak to tu działało. Ziomeczki zarzuciły kotwicę, a już chyba cena nie uszykłali mnie. Wzięli 5 euro w jedną stronę, 5 euro w drugą. Stare ławki. Tutaj pewnie spali. No na pewno. To było na pewno miejsce, gdzie po prostu spali te ich chatki takie. Podobno tutaj takie wielkie jaszczury są. Ciekawe, czy gdzieś zobaczę. No i tak, no i poza tym nic na tej wyspie nie ma. Wyspę, której prawdopodobnie żaden z nich nie opuścił. I o, ktoś tu sobie mieszka. Dobre, patrzcie, dziury biżą. No i tam po drugiej stronie rzeki Surinam, czyli wolność. Wtedy była to kolonia holenderska. Okej, cofam to, co powiedziałem. To wszystko to jest wybudowane tutaj przez rząd. Po tym, jak zobaczyli później, że to też może być atrakcja turystyczna, wybudowali po prostu takie daszki dla ludzi. Tutaj mogą przypływać, spędzać czas, nie jeść jakieś obiadki. I tak to wygląda, czyli to tu nie stało. To pewnie po prostu na ruinach może tych starych ich chatek. Pewnie tak. Dobra, zbieram się. Wracam, idę szukać łodzi, żeby przypłynąć na drugą stronę do Surinamu. Ziomeczek czekał na mnie, także git. A w ogóle on mnie chciał w jedną stronę, więc to ciekawe, jak ja bym stąd wrócił. To by było wyzwanie. No i tutaj jest granica. Muszę pieczątkę gdzieś chyba dostać. France. Tylko to jest wyjazdowa. Czyli na drugą stronę, gdzie jest wjazd. Dobra, okazało się, że szedłem niepotrzebnie, bo ja nie potrzebuję żadnej pieczątki nawet. Także idę tam na łódkę. 5 euro przepłynięcie. Z lokalsami kosztuje taką łódką lokalną. Będę w Surinamie. No i jestem już na łódce, chłopaki mi od razu zawinęli. Każda piątka na wagę złota. Zaraz płyniemy. No i moi drodzy, kolejny przystanek Surinam. Dziękuję bardzo, że jesteście na tym kanale, że mnie cały czas oglądacie. Bardzo to doceniam. Mam najlepszych widzów na całym YouTube. Także bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki, a kolejne to będzie Surinam, później będzie Guyana, później Trinidad Tobago,
Caracas, czyli Wenezuela, a nie tylko Caracas, bo tam mam akurat najwięcej dni spędzę w Wenezueli. Jeszcze nie mogę doczekać. A i później jeszcze Haiti, coś tam jeszcze. Także ciekawa przygoda mnie czeka. Oglądajcie wszystkie odcinki i dzięki wielkie, że tylu z Was oglądało Afrykę. Pozdrawiam serdecznie.